Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk i witam was w pierwszym poradniku z budowania w gierce Hytale. Wiem, że sporo was zaczęło grać po moim odcinku w tą gierkę, więc nie mogłem was zostawić bez niczego i musiałem przygotować dla was poradnik, żebyście zbudowali swój pierwszy zarąbisty domek w Hytale. I teraz tak jeżeli chodzi o budowanie, materiały znajdziecie dokładnie tutaj wszędzie. To naprawdę nie będzie nic skomplikowanego. Z takich materiałów to sobie zaprojektowałem. Czyli będziecie potrzebowali dużo marble cobble, bo z niego będziecie robili tą podstawę oraz ten dach. Dodatkowo będziecie potrzebowali lightwoodu, czyli to są nic innego jak te szare drzewka, które znajdują się tutaj. Tego typu drzewka, o i tam. To są te drzewka musicie pozbierać, z nich możecie zrobić właśnie te deski. Dodatkowo oak log, czyli te zwykłe, standardowe drzewka, no i oczywiście hardwood half slab na przykład, czyli po prostu hardwoody to będą te ciemne drzewa, o właśnie tego typu, z tym grubym pniem. Także tych materiałów będziecie potrzebowali, żeby móc zbudować ten domek. Dużo sobie tego nazbierajcie, bo naprawdę wam się to przyda. Jak to wszystko ładnie, pięknie zbudować? Przejdźmy do samej podstawy. Zacznijmy po prostu budować. Czyli na początku robimy sobie raz, 2, 3, 4, 5, raz. I tutaj tak naprawdę będziemy sobie robili nasze wejście, czyli możemy sobie to zaznaczyć w taki właśnie sposób. Tu będzie coś takiego. To jest jako taki, wiecie, fundament na początek. Zaraz będziemy to rozwijali, po prostu chcę sobie zaznaczyć, żeby każdy wiedział, jak co zrobić. Tutaj natomiast zrobimy sobie na 3. I teraz tu będziemy mieli jedno okienko. Tak po prostu. Teraz tu możecie, nie musicie, ja tutaj tego nie robiłem, postawić sobie ten bloczek. Ja go tutaj nie budowałem, tam była normalnie podłoga. I teraz tu robimy znowu 5, czyli zrobimy sobie nawet nie 5, no w sumie na szerokość na szerokość to będzie 5, czyli zrobimy sobie po prostu coś takiego i tutaj znowu do góry. Czyli po kolei. Tu mamy łącznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4. Później tutaj mamy ten jeden odstępu, tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5. Teraz między tym a kolejnym filarem powinno być 7, czyli robimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj stawiamy kolejny, a tu od tego łącznie, czyli to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 powinno być. Jeżeli tak macie, to jest wszystko dobrze. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo, czyli tutaj robimy sobie 3, natomiast tutaj robimy sobie 5, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, 5, bo tu będzie okienko, w taki sposób. Natomiast tutaj znowu robimy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i stawiamy sobie na środku ten nasz dzyndzel, czyli po prostu nasz narożnik. I teraz jeżeli chodzi o tył, tu robimy dokładnie tak samo jak tam. Czyli robimy sobie okno w taki sposób, znaczy zarysowujemy sobie okno w taki sposób i tutaj już akurat nie pominąłem, zrobiłem po prostu coś takiego, czyli tutaj będę to wypełniał. Jeżeli nie chcecie tracić materiałów, to nie musicie tego robić, ja to zrobiłem, bo to będzie po prostu ładniej później wyglądało i wysuwamy sobie to o 1, czyli jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i przy 6 wysuwamy sobie. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Czyli robimy 1, 2, 3, 4. Tu robimy sobie oczywiście nasze okno. Dodatkowo tutaj dostawiamy jeszcze jeden. Zabudowujemy i dostawiamy coś takiego. I tu mamy znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy coś takiego i to mamy już zrobione. Tutaj natomiast możemy dostawić sobie, w sumie chyba tutaj to zostawiłem. Tak, dokładnie tutaj sobie dostawiłem połączenie i tutaj będziemy między tym a tym robili okna. W taki właśnie sposób. Ok, zanim przejdziemy do budowy już stricte samej chaty, musimy jeszcze sobie zaprojektować ganek. Czyli po prostu tutaj taki, albo inaczej, patio, taras, no w każdym razie obszar przed domem. I teraz jak ja to zrobiłem? Tutaj zrobiłem sobie 1, 2, 3, dałem do góry. I tutaj mogłem sobie to już wyłożyć, powiedzmy, dotąd. Coś takiego. Tu będziemy mieli po prostu położone, od razu sobie w sumie możemy położyć, tylko oczywiście musimy sobie to przerotować, żeby to ładnie wyglądało. Coś takiego i mamy OK. Teraz robimy 2 odstępu, 1,
Zrobimy sobie znowu 2 odstępu, 1. Tu robimy 1 odstępu, tu sobie wykładamy oczywiście podstawę i tutaj znowu dajemy sobie coś takiego po prostu. Czyli mamy raz, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do tego filaru, żeby to nam się wszystko zgadzało i tutaj oczywiście wszystkie pozostałości wypełniamy niczym innym, jak po prostu Marble Cobblem, bo jest najłatwiej chyba dostępny, jeżeli chodzi o takie elementy dekoracyjne, mógłbym powiedzieć. I na chwilę obecną tak to możemy zostawić, ponieważ musimy przejść do naszego domu i zrobić co najmniej parter i zabudować go, żeby móc robić tutaj to wykończenie tego naszego, powiedzmy, patio. I teraz tak, jeżeli chodzi o podłogę, z czego robimy podłogę, to tutaj możecie to zrobić albo z hardwooda, tak jak ja, albo możecie to zrobić z softwooda, czyli po prostu albo bierzecie te drzewa z pniem na 4, czyli te, albo bierzecie te. To jest softwood, to jest hardwood. Jeżeli by ktoś jeszcze nie ogarniał, to wam tłumaczę, nie? Tak przy okazji po prostu. Dobra, tu możemy sobie bardzo łatwo, pięknie i przyjemnie, żałuję, że tu jeszcze nie ma Word Edita ani nic takiego, chociaż pewnie jest, tylko ja po prostu jeszcze tego nie ogarnąłem, bo tak naprawdę od ostatniego nagrania gram tą gierkę drugi raz, więc trochę jeszcze nie ogarniam. Jedyne, czego się nauczyłem, to w miarę szybko i sensownie budować, żeby wam przedstawić po prostu, jak to będzie wyglądało. Ok, mamy już tutaj naszą podłogę wyłożoną. Tu sobie podnosimy na wysokość 4, tu na wysokość 4, tu na wysokość 4, na wysokość 4 odtąd. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, tak jak widzicie, ok? I tu tak samo podnosimy jeszcze wszystko sobie tutaj na wysokość 4 kratek. Ok, mamy to zrobione. Teraz tak, tu robimy sobie oczywiście coś takiego, żeby było jedno okienko, tu mamy drugie okienko, tu mamy trzecie okienko, to możemy już sobie tak naprawdę zabudować. Tu jeżeli chcecie tak czysto dekoracyjnie, możecie sobie wstawić schodki w ten sposób, tutaj również, ale to już jakby od was zależy, czy chcecie coś takiego robić, czy nie, i ja się nie upieram. I teraz tak, skoro to już mamy zrobione, to możemy sobie przejść do prawej strony. Tu już wiemy, że możemy sobie zabudować. Tutaj również mamy już zrobioną tą bazę, więc możemy sobie zabudować. No i teraz tutaj. Tutaj robimy sobie ponownie coś takiego, że tutaj w tym miejscu robimy okno na 2. W taki sposób. A tutaj sobie zabudowujemy, ponieważ w tym miejscu i tak będziemy robili sobie schody od wewnątrz, więc to nas ani ziębi, ani parzy. Tu już mamy oczywiście sobie przygotowane, bo jak robiliśmy podstawę, to sobie przygotowaliśmy, że tu będzie okno. Tu podnosimy sobie normalnie do góry. Tutaj również sobie zabudowujemy w taki sposób. Pyk, pyk. No i skoro tam robiliśmy coś takiego, no to tutaj odbicie lustrzane, można by powiedzieć. Zrobimy sobie w ten sposób. Czyli jeden odstępu od lewej, okno na 2 i mamy to zrobione. Tutaj podnosimy do góry i również sobie zamykamy i tutaj okienko również sobie zamykamy. Jak widzicie, wygląda to w taki sposób od wewnątrz, że tu mamy 3, tu mamy 4, tu mamy 7, tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, tu też mamy 5, tu mamy ponownie 5, tu mamy 7, tu mamy 4, tu mamy 3. Wydaje mi się, że chyba sensownie to wytłumaczyłem. Tutaj oczywiście możemy sobie jeszcze udekorować, czyli wprowadzić coś takiego. Tutaj przy tych oknach bocznych bym tego nie robił, bo to nie jest aż taki game changer, nie? Ok, mamy to zrobione. Co dalej? Dalej musimy podnieść sobie co najmniej o jeszcze jeden poziom, tylko oczywiście tu zaraz się pojawi pytanie: Patryk, ty sobie latasz, wszystko jest fajnie, ale jak ja mam do góry wejść? Na to też odpowiedź mam, ponieważ tutaj w tym miejscu, nawet sobie wyłączę latanie specjalnie dla was, w tym miejscu, czyli po wejściu do domku, po prawej stronie możemy sobie zrobić pierwsze nasze schodki do góry. Tutaj będzie jeden odstępu. Możecie nawet to jeszcze troszeczkę cofnąć, jeżeli macie taką potrzebę, ale to w zupełności wam wystarczy. I u góry również możecie sobie już tutaj zrobić takie przejście, żeby łatwiej wam się chodziło po całej budowli, nie? Tak ze spokojem. Zaraz będziemy to zamykać, ale jeszcze mamy tu troszkę do zrobienia. Teraz tutaj musimy zrobić sobie coś takiego, że robimy 1 i tutaj 3. Ok, kumacie? Git. Przechodzimy tutaj, robimy 1, 1,
Git. Tutaj znowu robimy w tym samym miejscu okno, więc to się nie zmienia, od razu sobie zaznaczamy. Tu natomiast będzie również w tym samym miejscu okno, ale nie tylko, ponieważ tutaj w tym miejscu będziemy mieli jeszcze jedno okno, czyli jeden odstępu od prawej. O, może tak wam zaznaczę i tu też wam pozaznaczam, żeby to było tak dla was może bardziej widoczne, co? Coś takiego. Tak będą szły te okienka, nie? Tutaj ponownie robimy dokładnie w ten sam sposób. Zaznaczając sobie okno, tu będzie cały czas szło nasze główne okno, więc tu nic nie musimy robić. Tu podnosimy znowu raz, dwa. Oczywiście to wszystko z tych outlogów, bo to są outlogi, podnosicie normalnie, nie? Żeby po prostu nie było, że później powiecie: ej, bo Patryk, ty podniosłeś, mi nie powiedziałeś, ja teraz się zgubiłem, nie wiem o co chodzi, nie umiesz tłumaczyć, idę się, nie wiem, grać w Robloxa. I tak, z tej strony również sobie podnosimy okno, to będzie dosłownie to samo, nie? Tu możemy sobie zrobić identycznie. I OK. To jest wszystko, mordeczki, bardzo ładnie, pięknie zrobione. Kumacie? Jak nie, to trudno. I teraz możemy zrobić krok wstecz i dokończyć sobie tutaj ten przód. I teraz, jak ten przód zacząć? Może na początku wstawię okna, dobra? Wstawię okna, żeby to było wszystko dla was zrozumiałe i klarowne. I teraz tak, o, tu robimy sobie na 2, tu robimy sobie na 2, tu robimy sobie na 2, tu robimy sobie na 2 i tu robimy sobie na 2. Git, to już mamy. Dalej bierzemy hardwoodowe płotki i wstawiamy je sobie po prostu tutaj. Taki prosty sposób, fajny, żeby to ładnie, pięknie wyglądało. Jest git. Wierzcie mi, jest kurcze git. Po prostu lepiej być nie mogło, a tu widzę, że powinienem to zrobić niżej, bo tu są przecież na 2 drzwi. W taki sposób, misiu kolorowy. I teraz tak o. Nie wiem dlaczego, może ja nie umiem, być może, nawet wysoce prawdopodobne, ale żeby zbudować dach, to ja go nie umiem zrobić inaczej, w każdym razie ten podwójny, niż w taki oto sposób. I ten dach to jest nic innego, jak właśnie zrobiony z tego marble cobble'a. To jest marble cobble roof, więc to normalnie sobie tutaj robicie i dostawiacie jeszcze tutaj z tej strony. Teraz z kolei ja sobie zrobiłem coś takiego, że tutaj sobie wymyśliłem i zrobiłem ten na jeden daszek i również go dostawiłem w tym miejscu. Jakby ja nie umiem tego inaczej wybudować niż z tą podstawą. Być może jestem trochę przygłupi, ale to nie jest wykluczone. Niemniej tak to ma się zrobić. Albo jak umiecie normalnie, to normalnie. A jeżeli nie, to po mojemu. Jeżeli to już mamy, to teraz również musimy sobie, no właśnie, ten dach to jest momentami dziwnie robiony, ale tutaj ustawiamy sobie normalnie, no właśnie, to jeszcze nie ogarniam do końca tego budowania, ale coś tam wiem, więc wam pokażę. Tutaj robimy sobie dokładnie w taki sposób, żeby ten daszek dobrze wyglądał, no i tutaj oczywiście pozostaje nam, no dobra, zrobię to w ten sposób, może to się jakoś ładniej i lepiej zachowa. O, coś takiego, to już mogę sobie wywalić. I tutaj odtąd mogę już sobie normalnie przeciągnąć cały ten płaski już taki, można by powiedzieć, dach, żeby to te wszystkie dachówki były w jedną stronę i żeby to od wewnątrz też dobrze wyglądało. Wiecie jak jest? Ja lubię jak to wygląda wszystko ładnie, pięknie, dobrze i jest dopracowane, tylko no właśnie mówię, trafić czasami w te budowanko to jest masakra. Dobrze. I to w zasadzie tutaj mamy w zupełności już zrobione. Możemy ponownie przejść tutaj do góry. No i teraz tak o. Tu sprawa jest prosta i niektórym znana. Robimy okno po prostu 3 na 2. That's it. Bierzemy sobie oczywiście to. Tutaj musimy sobie podnieść to dalej. Ok. Tu sobie oczywiście to wszystko podniosę. Wy to sobie zrobicie w trakcie, jak będziecie przechodzili, bo tutaj będę również robił sobie po prostu normalne cykmyk, fuch, okienko. Tu ponownie możecie, nie musicie, jeżeli chcecie tutaj w tych bocznych oknach dorobić w ten sposób. Rzecz jest w tym, że tu zaraz będzie szedł dach, tak jak tam widzicie i to nie jest konieczne, nie? Po prostu tu będziemy mieli, zaraz dach w taki sposób. Jezu, co się dzieje z tą pogodą? Ona po prostu wariuje. Będziemy mieli zaraz tutaj po prostu coś takiego. I teraz, idąc tutaj,
Znaczy, no dobra, od każdej strony, nieważne z której pójdziecie. Tutaj już wszędzie zamykacie sobie normalnie w taki sposób, bo tu już będziemy sobie wchodzili na kolejny etap, czyli tu będziemy mieli po prostu normalnie okno na 2. No i tu robimy już sobie ten szczyt po prostu, czyli schodzimy sobie do środeczka i tutaj wiadomo gdzieś, no nie wiem, może w tym miejscu robimy sobie nic innego jak zwykłe okno. I tu możemy sobie również dostawić coś takiego, nie? Git. Tutaj oczywiście... Co jest z tym deszczem? No, ale wziął i się uwziął uparciuch, no. Dobra, tu robimy coś takiego i tu ponownie już możemy się zbliżać do szczytu i zrobić to po prostu w taki sposób, nie? Żebyśmy mieli coś takiego. Tutaj robimy... Dobra, walę ten deszcz, po prostu mam to w dupie, buduję dalej, nie? Robimy po prostu coś takiego i sobie łączymy. No ta pogoda jest po prostu tutaj niemiłosiernie nieznośna. Dobra, chyba naumiałem się używać tych komend tutaj do czyszczenia pogody. Dobrze. Tutaj dalej możemy sobie po prostu to zamknąć i tutaj ponownie robimy sobie szczyt, taki sam jak w tamtym wypadku. Ja sobie to robię zawsze w taki sposób na początek i tutaj no wiem, że będzie mniej więcej gdzieś tu, więc sobie wycinam i mamy okna zrobione. Tutaj oczywiście ważny element, ponieważ w większości przy tych oknach, tak jak zresztą tam widzicie, możemy sobie zrobić parapety. No i te parapety, no tutaj jest to troszeczkę inaczej do zrobienia. Możemy robić na różne sposoby. Ja to robię mniej więcej coś takiego staram się zrobić. Tutaj oczywiście również będzie parapet, tylko ja go zrobiłem w tym miejscu, nie? Tu również będziemy mieli parapet, tylko robimy go z kolei wyżej. Tu natomiast na bokach robimy parapet, ale tylko w tym miejscu. Coś takiego, nie? Tu ponownie możemy zrobić parapet, tylko ja sobie go zrobiłem, jakoś tutaj jeden, tutaj już zrobiłem normalnie drugi i tutaj też zrobiłem coś takiego i tu w sumie mogę też nawet zrobić w ten sposób, że tak były te po dwa, żeby to było jakoś tam sensownie i równo. Tu jeżeli chcecie, możecie, nie musicie. Ja tutaj sobie zrobiłem jeden taki, a tu zostawiłem bez. Bo i na tych parapetach i tak za dużo nie poustawiamy, nie? To żebyście mieli po prostu to na uwadze, żeby nie było, że o tym nie powiedziałem. Ok. Co dalej? Dalej już przechodzimy do dachu. I tutaj już dach robimy najprościej jak się da. Czyli po prostu trzaskamy sobie w ten sposób z jednej i z drugiej strony, tylko zanim jeszcze zaczniemy robić dobrze dach, to nie wiem jak to się kraftuje, dobra? Ale musicie sobie ogarnąć coś takiego, czyli Oak Bench Corner. Oak Bench Corner. I ten Oak Bench Corner, coś takiego, żeby to szło w dół. Z tej strony, z tej strony, z tej strony, z tej strony, tutaj również, tutaj też. O, to nawet dwa mi się postawiły. Poszalałem. No i wydaje mi się, że tutaj też warto by było to dostawić. Chociaż wiecie co? Tutaj po tej stronie to nawet nie jest tak istotne. Grunt, żeby po bokach było, bo tu po bokach i tak będziemy mieli lampiony, nie? No i oczywiście będziemy potrzebowali latarni do tego. Mamy tutaj te zwyczajne latarnie, które są dostępne i możemy sobie je od razu tutaj podwiesić. Jezu, jaki one mają ładny kolorek. W sensie tak mega ładnie świecą, tak shaderowo. Podoba mi się to. Tu możemy oczywiście sobie to podwiesić, żeby po prostu nam to nie uciekło. No i tu możemy sobie podwiesić w tym miejscu. Tutaj gdzieś na środku możemy podwiesić. I to w zasadzie jest wszystko, co jeszcze musiałem wam powiedzieć, zanim zaczniemy rzeczywiście zamykać, żeby później z was nikt nie miał problemów. Ok. No i tu oczywiście zamykamy sobie standardowo. Tak jak we wszystkich moich budowlach mamy coś takiego. No i git. Tutaj oczywiście robimy dokładnie w ten sam sposób, bo to to będzie wszystko ładnie, pięknie się łączyło. Czyli tutaj zamykamy sobie ciach. Tak. No i tu oczywiście robimy sobie... Oj Boże, no i to jest to, że to czasami tak mi dziwnie działa. A po prostu ja nie umiem. Tu również zamykamy, bo tu będzie wyskakiwało to tylko 2. Chcę wam pokazać to teraz, bo później zrobię cięcie i po prostu zamknę ten dach, żeby nie marnować waszego czasu, nie? Bo to wystarczy później tylko połączyć, a to się łączy identycznie jak w Minecrafcie, więc jeżeli graliście w Minecrafta, to tutaj tak naprawdę bez problemu jesteście w stanie zrobić dach bez mojej pomocy. Tylko tyle, że to zajmie długo na odcinku wizualnie,
więc nie chcę Was tym zanudzać i pokazuję Wam po prostu, zaraz Wam pokażę co i jak połączyć na jednym przykładzie. O Boże, no nie wytrzymie z tym. Dziwnie strasznie się to zachowuje. I teraz tutaj oczywiście sobie to łączymy. To się łączy normalnie tak jak w Minecrafcie. I wszystko robicie tak jakbyście robili normalny dach w Minecrafcie. Po prostu 1 do 1 robicie to dokładnie w ten sam sposób. I widzicie, to się tu wszystko ładnie, pięknie łączy. Także to wszystko sobie zamykamy. Tak. Tylko czy teraz, czy zaraz? Dobra, zamknijmy ten dach. Albo dobra. Jeszcze podłoga. Tutaj robimy sobie podłogę. Podłogę robimy w taki sposób, że robimy sobie tutaj taką małą, jakby to powiedzieć, antresolę. Taką toczy antresolę. Oczywiście wysokość między jednym a drugim piętrem to będą, między pierwszym a drugim piętrem to będą 3 kratki, więc tutaj możemy sobie to bez problemu wszystko ładnie, pięknie pozamykać. To się akurat jest tak fajnie, że nie muszę tak blisko podchodzić, żeby to zamykać, tylko mogę sobie tak trochę dalej ustać i to wszystko sobie bardzo płynnie zamknąć. Wejście tutaj na to piętro już mamy zrobione, więc to nie jest problem dla nas. I teraz wyjście na drugie piętro robimy z kolei z tej strony. Tutaj raz, dwa, no wiadomo, tutaj muszę sobie się posiłkować, 3, no i 4 będzie tutaj oczywiście. Tu standardowo robimy coś takiego. I tutaj będziemy mieli to nasze wyjście. Może troszeczkę przesadziłem. I możemy sobie to już tutaj zamknąć. Wszystko będziemy mieli ładnie, pięknie zrobione. I będę mógł zrobić cięcie i wrócić do Was, gdy będę miał zamknięty już dach, połączony cały, żeby Wam pokazać, jakie wstawiamy okna, jakieś tam dekoracje jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I będzie to wszystko ładnie, pięknie zrobione. Czyli tutaj zamykamy sobie po prostu, kończymy już w zasadzie zamykać to piętro i teraz przechodzimy do dachu. No i tak jak tłumaczyłem Wam, dach robimy normalnie, dokładnie tak samo jak w Minecrafcie, czyli po prostu to wszystko sobie tutaj łączymy. Widzicie, ja nawet nie muszę jakoś za specjalnie, wystarczy, że patrzę w tym kierunku i to się wszystko fajnie samo łączy, więc jest to naprawdę dobrze zrobione i możemy sobie po prostu zamykać całość, nie? Ok, i jak widzicie zostały nam dwie rzeczy do domknięcia tutaj na tym dachu, czyli właśnie tutaj ten element, ale chciałem to, wiecie co, zrobić przy Was z uwagi na to, żeby każdy wiedział o co mi chodzi z tym zamykaniem tego dachu, żeby nikt tutaj się nie rozpędził i nie robił jakiegoś krzywego dachu, czyli tu normalnie sobie to dołączamy i zamykamy. To nie jest żadna filozofia, no, tylko poza tym, że trzeba jeszcze trafić w te odpowiednie miejsce. Dobra, później tam wlezę i to zamknę. I tutaj tak samo ten dach zamykamy dokładnie w taki sposób, żeby to wszystko... Pamiętajcie proszę tylko, żeby te dachówki szły w tych samych kierunkach, żeby to nie wyglądało jakoś tam, wiecie, brzydko. Ja zwracam uwagę na takie szczegóły, więc spoko. I tak wygląda cały zamknięty dach. Tu już nie musimy się o nic martwić. Możemy sobie wejść do środka. Tutaj właśnie mi się o jeden za dużo postawiło. I tak naprawdę możemy przejść teraz do tego, co następuje dalej. To znaczy, na początku wstawiamy sobie okna. Okna są, tak jak wspominałem już, z hardwooda, więc to nie jest żadna filozofia. Po prostu wstawiacie sobie tutaj wszędzie te okna. I powiem Wam szczerze, że tutaj na początku myślałem, że to będzie wyglądało trochę kiszkowato. Powiem Wam szczerze, jak to budowałem, myślałem, że to będzie wyglądało i też tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to tak, Patryk, to nie wygląda za dobrze może, ale jak się tak na to dłużej popatrzyłem, mówię, w sumie takie w okno, trochę w takim starym klimacie i jest jak najbardziej git, więc dlaczego by po prostu tego nie zostawić? I tak również uczyniłem, czyli tamto okno sobie zostawiłem takie duże, bo uznałem, że wygląda po prostu dobrze. Tutaj wszędzie te okna będą dokładnie te same. Nigdzie nie będziemy wydziwiać. Tak jak mówiłem, to mają być startowe materiały. To ma być naprawdę startowy, fajny, duży dom, który Wam wystarczy na naprawdę długi czas Waszej rozgrywki, bo będzie miał po prostu dużo miejsca. Ok, mamy to zrobione, a jeszcze tutaj mi uciekło. Nie wiem, czy z tej strony tu u góry wstawiamy. A, tu nie powstawiałem. Wiedzisz, kurczę. Tak to jest. Jeżeli chodzi o oświetlenie w środku, bierzemy sobie latarnię. Normalnie bierzemy sobie latarnię. I teraz tak o, ten domek ma o tyle fajnie, że tutaj w tych miejscach możemy sobie właśnie
te latarnie poustawiać, słuchajcie. Tutaj, o, właśnie w tych miejscach, w takich narożnikach gdzieś, możemy sobie fajnie te latarnie naprawdę poustawiać i to będzie naprawdę dobrze wyglądało. Tutaj z kolei z takich dekoracyjnych elementów możemy wstawić sobie belki. One są również, to są belki hardwoodowe, więc jak najbardziej możemy sobie to ustawić i tutaj od wewnątrz również możemy sobie wstawić nic innego jak schodek, nie? Dokładnie tak samo jak w Minecrafcie budujecie, słuchajcie. Tu robimy oczywiście barierkę, żebyśmy nie spadli. No i tu również robimy sobie barierkę, żebyśmy nie spadli, słuchajcie, sobie to wszystko fajnie łączymy. Elegancko. I to wszystko ładnie, pięknie nam wygląda. Tutaj również wstawiamy sobie oczywiście te belki takie, te wspierające. No i tu, w tych samych miejscach tak naprawdę co na dole, możemy sobie poustawiać oświetlenie. Nawet tutaj możecie sobie jeszcze takie jedno dodać, bo to naprawdę niczemu nie wadzi. Jeżeli chodzi o strych, no to tak o, na strychu tu wiadomo robimy sobie oczywiście barierki, żebyśmy nie spadli. Bo z tej wysokości już będzie bolało. I tu na środku dachu możemy sobie wstawić jedną, tutaj drugą, tutaj trzecią, a tutaj czwartą latarnię i jak najbardziej wszystko ładnie, pięknie wygląda. Tutaj jeżeli chcecie, to możecie również dostawić sobie, tylko tutaj widzicie, będziecie mieli lekkiego problema. No dobrze, to ja może sobie przelecę po prostu w taki sposób i zrobię to w ten sposób. O. Ciach. I mam to fajnie zrobione, tylko tutaj pamiętajcie, żeby nie blokować tego pierwszego schodka, bo później tutaj nie wyjdziecie. I jeżeli chodzi tutaj o domek wewnątrz, to w zasadzie mamy go zrobionego. Teraz tak naprawdę możemy sobie przejść jeszcze tutaj, w to miejsce. I ja tutaj sobie zrobiłem coś takiego, że sobie połączyłem cyk w taki sposób. Wziąłem jeszcze sobie, wpiszmy sobie hardwood. Weźmy sobie furtkę i tą furtkę postawimy sobie tutaj, ona nam się mega fajnie otwiera i tu możemy sobie zrobić jakiś tam mały ogródeczek. Dodatkowo potrzebujemy drzwi, czyli wpisujemy sobie w wyszukiwarkę door i bierzemy sobie simple wooden door i to są również drzwi wykonane z hardwoodu. Teraz oczywiście wpisujemy sobie trapdoor jeszcze do tego, żeby tak uzupełnić już wszystko i bierzemy sobie simple wooden trapdoor i tutaj oczywiście sobie zamykamy tam, gdzie mamy widoczne te elementy, czyli właśnie tutaj, w tym miejscu, tutaj, w tym miejscu. O, no to tu mi się niefartownie postawiło. Dobra. Tutaj niech będzie. Pyk, pyk, tutaj jeszcze. Raz, dwa, cyk, myk. Tutaj jeden, pyk. Tu mi też jeden jest widoczny, to dlaczego by sobie nie pozamykać u góry? Wow, tu jest jakaś złoża polarna. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą chatkę, to mamy ją już w zasadzie zrobioną. Tutaj nic więcej wam nie potrzeba. Całość jest zrobiona, możecie wchodzić z meblami i dekorować. Nie no widzowie, kurde, ja to jednak umiem budować w każdej gierce normalnie. Jeżeli ten projekt wam się podoba, to oczywiście podbijcie film na telefonach, jeżeli oglądacie na telefonie. Zostawcie łapkę w górę, w komentarzu oznaczcie kumpele, znajomych, z którymi będziecie to budowali. Udostępnijcie im ten filmik, zostawcie subka. Będą też takie zwykłe filmiki z Hytale'a, gdzie będę pewnie coś tam sobie grywał i tak dalej, więc zachęcam po prostu do oglądania i do zostania ze mną. Z mojej strony to wszystko, kłaniam się nisko, dzięki za waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na Rapajos i ja. Cześć!